Hej tu, Szysunia! Witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na test kosmetyków od Flower Nose. Mam tutaj paczkę od nich, dostałam PR-ową i jest tutaj zbiór różnych kolekcji w zasadzie, ale to, co mnie mega zaintrygowało, to jest podkład cushion, taki wiecie, w gąbeczce i bardzo bym go chciała sprawdzić, jak i oczywiście kilka różnych innych rzeczy, bo zapowiada się bardzo interesująco, także pomyślałam, że zrobimy sobie wspólny makijaż, bo widziałam tutaj taką śliczną paletkę. Po prostu uśmiejecie się, jak zobaczycie, w jakim jest kolorze. Już spoiler wleciał. I dzisiaj, słuchajcie, leci do Was paczuszka. Dawno nie było żadnej paczuszki dla Was. To jest paczuszka dla moich widzów, którzy po prostu tutaj często się, że tak powiem, odzywają i są aktywni. Raz na jakiś czas robię po prostu takie rozdanie dla Was, więc żeby po prostu wziąć w nim udział, wystarczy zostawić jakiś komentarz i być subskrybentem. Tutaj jest paczuszka, jest trochę kosmetyków, trochę pielęgnacji, jakiś zapaszek, także leci taka paczuszka dzisiaj do Was. No i co? Lecimy z teścikiem. Pokażę Wam na początku, co dostałam w ogóle w tej paczce, więc mamy takie malutkie puszko, gąbeczki. One są przydatne do jakichś takich, wiecie, pod oczko, żeby sobie tak tutaj miejscowo doklepać jakiś puder. Taką małą kosmetyczkę. Kosmetyczki też zawsze przydadzą, więc tutaj mam taką małą kosmetyczkę, lustereczko i to jest Bunny Baby, czyli taka kolekcja z króliczkami. Mamy kolejne lustereczko. Mam tutaj 3 odcienie podkładu. Tutaj oni pisali do mnie i pytali właśnie o odcień, żebym sobie wybrała, które tam właśnie 3, żebym sobie wybrała, które wydają się być najbardziej odpowiednie dla mnie. Także wybrałam sobie 3, chyba od najjaśniejszego do średniego. Mam tutaj N02 Neutral Fairy, W03 Warm Ecru i W04 Fair Nude. Także zobaczymy sobie te odcienie. Oni zawsze wysyłają jakieś gadżety. Tu jest taki klipsik, charms, bryloczek z takim misiem. To jest z tej kolekcji misiowej. To jest w ogóle przesłodkie, bo tu jest taki mini puderek. Taki śliczny, malutki. Oni to jednak potrafią, co? W takim wafelku. Bunny Garden Collection. Tutaj mamy różyk. Przesłodki. I jeszcze tu widziałam chyba różyk z Midsummer Fairy Tales. Tak się prezentuje. Taki fajny, zgaszony odcień. Jak zwykle nie wiem, ten jest chyba Nigdy nie wiem, czy one są kremowe, czy one są suche, bo one mają te tłoczenia i tą teksturę taką, że ciężko zgadnąć zawsze. Tutaj mam, słuchajcie, Liquid Highlighter. Taki płynny rozświetlacz i to jest kolekcja Midsummer Fairy Tales. Mam kredkę do brwi. Tu jest z tej strony taki skośny, malutki pędzelek. W ogóle super, nawet jak się zużyje tą kredkę, to dla tego pędzelka sobie można zostawić. I kredeczkę, która jak zobaczycie tutaj w zbliżeniu, to ona ma taki przekrój, że jest taka wąska i podłużna delikatnie, więc też sobie sprawdzimy. Mamy błyszczyk, który już mam, tylko tu jest inny kolor. To jest z kolekcji Shell Jewel. To jest 08 Coconut Latte, czyli pewnie jakiś nudziak. No to lubię takie kolorki, więc może nawet będzie pasował do dzisiejszego makijażu. Mam też taką pomadkę z króliczkowej kolekcji 07 Earl Bunny i tutaj się wydaje, że ta jest taka piankowo-matowa. Co tutaj jest? A, to jest w ogóle taki wkład do tych kuszonu, do tych podkładów, że mamy taką kasetkę i tutaj sobie wkładamy tylko, wiecie, uzupełnienie, więc też całkiem spoczko rozwiązanie. Tutaj mam taki balsamik do ust w formie takiej babeczki. No po prostu Ribbon Pink Sweetie Bear Collection. Takie, że tutaj sobie bierzecie tak troszkę tego, już nawet sobie podkradałam. A chyba nie, też tam jest lekko słodki, ale świry. No i na deserek zostawiłam paletkę, oczywiście Bunny Garden i odcień 03 Ruby Berry.
Jak tylko zobaczyłam tą kolekcję, to pomyślałam sobie, ja chcę różową. Ja na pewno chcę różową, bo przecież ja kocham różowy i tęsknię za moją naturalnie różową. Mam zamiennik mojej naturalnie różowej paletki, którą zużyłam. Także to jest wszystko, co mam. Jeżeli czegoś będzie mi jeszcze potrzeba, mogę użyć sobie jakichś moich starszych produktów z Flower Nose, ale głównie chciałabym się skupić właśnie na tych. Ja do Flower Nose mam też kod rabatowy, macie na dole w opisie taki, albo możecie sobie skorzystać z moich linków i tam sobie po prostu wejść w link, albo możecie sobie wpisać kod i wtedy macie bodajże 5% rabatu, więc w razie jakby coś Was interesowało z Flower Nose, to zawsze możecie sobie skorzystać. Zacznę sobie od tej kredki do brwi. Ona ma takie małe napisy, że ciężko mi przeczytać. To jest Bunny Garden Collection 02 bodajże. Bodajże. Aha, tu jest pędzelek, a tu jest kredeczka. O, taka bardzo wąziutka, fajna. Zobaczmy sobie. O, nawet mięciutka dosyć jest. Spodziewałam się, nie wiem dlaczego, że będzie bardziej sucha. A jak ten pędzelek to będzie super w ogóle do, wiecie, takich delikatnych kreseczek czy coś. Więc nie wywalamy sobie takich fajnych pędzelków. I w ogóle a propos szczoteczek, to zostawiłam sobie po mojej kredce z Maybelline. Bardzo lubię te szczoteczki, bo są takie właśnie małe i nie za twarde. Więc nawet jak sobie trzeba tam, wiecie, zeskrobać troszkę maskary z powiek, to one się fajnie sprawdzają, bo nie szorują mocno skóry i nie łzawi po nich oko. Kredeczka ogólnie bardzo spoczko, ale no nie sądzę, że ktoś będzie specjalnie kupował z Flower Nose kredkę, skoro mamy tyle dobrych polskich produktów, albo po prostu w polskich drogeriach. Chyba że tam przy okazji ewentualnie. Bardziej nas chyba interesują inne produkty, typu jakieś róże, jakieś rozświetlacze, błyszczyki, paletki i te wszystkie takie sweetaśne rzeczy. Dokładam sobie trochę żelu, to jest akurat Claresa, żeby utrwalić włoski i przejdziemy sobie do tego podkładu. Jestem ciekawa, jak wyglądają w ogóle odcienie i jak one mi się sprawdzą. Tutaj sobie jeszcze troszkę baby hairy przeczeszę. Lata mijają, a mi takie właśnie ulizane delikatnie babyki wciąż się nie nudzą, słuchajcie. To już nie moda, to już jest styl, słuchajcie. No ale tak jest, jak cały czas nam się coś podoba, to już nie jest kwestia mody, mimo że to kiedyś był jakiś taki, wiecie, trend na to, ale mi się to po prostu podoba, więc uznaję, że jest to po prostu mój styl. Oki, smoki. No jestem ciekawa tych podkładów. One są w ogóle tak popakowane w takie coś, więc jestem ciekawa, czy jak to otworzę, to potem to mi się, nie wiem, będzie... Jak to jest zabezpieczone? Aha, okej. Mamy coś takiego, taki wkładzik do środka. Mamy też gąbeczkę. A, i tutaj zobaczcie, jak otwieramy, to jest zabezpieczenie, takie jeszcze, żeby tutaj mi się na mnie nic nie psuło i tak dalej, więc chyba otworzę wszystkie trzy, żebyście zobaczyli sobie kolory. Najgorsze, że potem po prostu będę musiała je jakoś zużyć, no bo nie będę miała jak na przykład komuś dać takiego czegoś, nie? Flower Nose tylko troszkę mnie wkurza ilość plastiku, bo powiem Wam, że te kosmetyki, one są zawsze, ja już je powyciągałam z tych opakowań, ale każdy kosmetyk jest w kartoniku, a w kartoniku jest takie, wiecie, specjalne plastikowe, pod dany kosmetyk, takie, nie wiem, no, wytłoczone takie, wiecie, takie ochronne, taki plastik. I trochę mnie to wkurza, że tyle tego plastiku jest. Te gąbeczki są takie milutkie i mają taki kształt, wiecie, z delikatnym tutaj, taka delikatna łezka. O matko. Chciałam ściągnąć tą folijkę i tu mi się coś otworzyło, wszystko. Zaraz bym miała straszny bajzel. Oczywiście mi coś już prysnęło, ale chyba na szczęście nie na koszulę. Tu na wierzchu jest jeszcze taka gąbeczka, pewnie do wchłaniania wilgoci. Jejku, dobra, tutaj mi się trochę coś tutaj wylało, wysypało, więc sprawdzamy, to jest 02. Dosyć jasny, beżowo-żółty, ja tak to widzę. Czyli to jest N02, neutralny. Teraz lecimy z W03. On jest bardzo wodnisty, więc ciężko mi jest go w ogóle... Tu jest W03. Widzimy, że jest faktycznie ciemniejszy i trochę cieplejszy. Już tak dziwnie się rozwarstwił, nie wiem o co chodzi. I tutaj jest W04. Widzimy już taki lekko
opalony i minimalnie ciemnieje. No ja bym u siebie wzięła tą trójkę, nie? Że tak wydaje mi się, że najmniej się tutaj odcina. Nie mogłam znaleźć słowa, jeju. W takim razie biorę sobie ten śliczny kompakcik i wkładam sobie, jak to się tutaj wkłada teraz? A, tutaj, nie? O, nie? Jeszcze nie? Chyba? Ale tutaj coś odstaje dziwnie. Aha, okej. Czyli tak trzeba to boczkiem, czyli tu się zamyka raz, a tu się do boczku otwiera dwa. No dobra, słuchajcie, próbujemy. Biorę sobie ten gąbuszek i troszkę tak go tutaj pogniotę, bo no była z wierzchu taka wilgotna warstwa, więc chcę się jej, że tak powiem, pozbyć. No i wklepuję sobie dosyć mocno perfumowany jest. Ładny zapach, taki zapach perfum właśnie bym powiedziała, ale dosyć wyraźny. Ej, to krycie nie jest aż takie złe, ale będzie całkiem ładny glow, tak mi się wydaje. Ta formuła jest taka mokra. Na twarzy mam tylko pielęgnację, nic nie nakładałam, żadnej bazy, ani niczego takiego. Zobaczcie, jak to klepie i jeszcze jest, i jeszcze jest. Muszę Was trochę oddalić. I cały czas jeszcze nakładam. Fakt, że nabrałam go całkiem sporo, bo chciałam go tak wymieszać dobrze, tą formułę. Ale zobaczcie, że nakłada się i nakłada i zobaczcie, cały czas tutaj mi się dokłada. Jest w dotyku taki lekko mokro-śliskawy, lekko tłustawy Cash and Cream Foundation. No zobaczcie, no cały czas jeszcze to się nakłada, nie? Jak to jest możliwe? Ale przyjemnie się tym aplikuje, tylko właśnie widzę, że w takich miejscach newralgicznych, wiecie, jak mocniej przycisnę, no to robi się takie, wiecie, no nie wiem jak to powiedzieć, takie, no odznacza się, nie? Ta gąbeczka, więc wydaje mi się, że fajnie by było to sobie tam doklepać paluszkiem, czy zwykłym puszkiem, czy może gąbeczką. Okej, mamy to. Wydaje mi się, że jest troszkę za jasne, ale może minimalnie ściemnieje, bo tak tutaj się nie odcina. Więc odcień powinien być ok. Sami mam wrażenie, jakby ta gąbeczka była trochę jakby za twarda, chociaż ona jest mięciutka, ale za twarda do tego podkładu. Z drugiej strony wydaje mi się, że jakbym wzięła zwykłą gąbeczkę taką hydrofilową, to ona by mogła dużo tego podkładu mi zeżreć. Więc wezmę sobie taki po prostu puszek do pudru i lekko sobie rozklepię te takie newralgiczne miejsca, bo no właśnie ta gąbeczka czasami mi właśnie zostawia takie paski, takie smugi, nie wiem jak to nazwać, jakby było za wilgotno po prostu, a gąbeczka troszkę, puszek, przepraszam, troszkę mi tej wilgoci zje i będzie może łatwiej mi doklepać niektóre miejsca. Słuchajcie, krycie ma takie naprawdę spoczko. Powiedziałabym, że jest to krycie średnie. Jeżeli mamy jakiś nierówny koloryt na zasadzie jakichś zaczerwienień, jakichś takich plam, to on to wszystko ładnie wyrówna. Jeśli mamy jakieś niedoskonałości na zasadzie wyprysków czy plam pigmentacyjnych, które mają wyraźną granicę, no to na pewno trochę wyrówna koloryt, ale nie zakryje wszystkiego. No tutaj wiecie, coś tam mi delikatnie przebije, więc nie jest to full cover, ale jak na taką formułę lekką, spodziewałabym się, że to krycie będzie jeszcze mniejsze, a widzimy, że no buzia jest ładnie wyrównana. Póki co podoba mi się, ale jestem pewna, że będzie to produkt bardziej dla osób o cerze suchej. Przypuszczam, że za jakiś czas moja skóra będzie się mocno świecić, ale wiecie, że ja staram się produkty oceniać w miarę jakby obiektywnie, a nie subiektywnie, czyli mówić Wam po prostu, jaki jest dany kosmetyk, a nie czy jest fajny, czy jest niefajny, bo to jest bardzo subiektywna sprawa. Tak jak mówię, znam się na rzeczy, więc wiem, że prawdopodobnie nie będzie to produkt idealny dla mnie, ale podoba mi się, mimo wszystko jakby podoba mi się to, jak on wygląda. Pod oko nałożyłam sobie korektor z Glam Shopu i otwieram sobie te gąbulinki malutkie, albo czekajcie, bo ja to mam. No właśnie, ja mam tutaj, to wezmę, użyję starą, a może jedną wrzucę Wam też do tego rozdania, to czekajcie. Bo one są naprawdę fajne. Także jedną tutaj dorzucam dla osoby obdarowanej dzisiaj. I ja sobie użyję tej, no, którą mam z jakiejś innej paczki, starsze, ale bardzo są fajne te gąbeczki. To są ogólnie takie puszki, nie? To jest normalnie taka
taki materiał, jak puszek do pudru, więc spokojnie można nakładać nim puder, sobie właśnie wklepywać na przykład pod oko, ale też spokojnie można nakładać jakiś korektor czy podkład, bo takimi puszkami też można nakładać podkład. O, mogłam tego użyć, żeby tutaj sobie wszystko doklepać. Zapomniałam. Ok, moim zdaniem cera wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Coś jest w tych podkładach cushion, że one jakoś tak wyglądają zawsze ładnie i zdrowo. To następnie mamy puder, mamy róże i mam rozświetlacz. I myślę, żeby jeden róż wrzucić dla Was. Ten będzie taki, wiecie, bo ten jest taki, że nie do każdej cery będzie pasować ten kolor, a ten jest taki właśnie delikatny, neutralny, więc może wrzucę ten ma takie śliczne opakowanie, takie miętowe. To ten wrzucę dla Was, a ja sobie użyję tego, no bo będę miała też różowy makijaż, więc powinno mi to wszystko pasować. Ale zacznę może, a to jest kremowe, czy to jest suche? Chyba suche. Chyba suche. Więc zacznę sobie od tego i nie pudru. Ale tego bulinka. Halo. No. Komedia. No tą gąbulinką to ja będę wieczność się pudrować, więc może użyję sobie po prostu tego puszka, którego używałam wcześniej. I co to jest za puder? Tu akurat są wszystkie napisy po chińsku, więc nie widzę, albo może nie rozumiem. Ale przypuszczam, że jakiś taki wykończeniowy. Ładnie wygładza, delikatnie bieli, ale czuję, że ten podkład jest taki mokry, że nawet jak nakładam gąbeczką ten puder, to zaraz mi się robi jakby ta gąbeczka taka puszek, delikatnie mokry, można powiedzieć, że on wchłania jeszcze troszkę tej wilgoci z podkładu. Co oczywiście może być plusem i minusem, zależy o jakiej cerze mówimy. Jeśli macie cerę suchą, która łatwo się przesusza, u której łatwo będzie widać jakieś suche skórki, czy coś takiego, to taka formuła podkładu, jak ten cushion, będzie super. Jeśli macie cerę oczywiście tłustą, mieszaną, która nie lubi takiej kleistości, no to wiadomo, że będzie to minus. Na pewno nie jest to podkład zastygający, no bo czułam, że on cały czas jest mokry. I tutaj znowuż jest to plus dla osób z cerą suchą, które lubią, żeby to nawilżenie cały czas było na skórze. Minus dla osób, na którym zależy na mega trwałości, czyli osób z cerą tłustą. Wiecie co, bardzo ładnie ten puder wygląda, bo on może delikatnie mi rozbielił skórę, być może jest to chwilowe, ale ładnie wygładził na przykład teksturę porów. Zobaczcie, że z bliska praktycznie nic nie widać, ale też nie widać tego tak pudrowo, że na przykład pod okiem nie widać, że go w ogóle nałożyłam. Bardzo fajny puder. Raczej bym go traktowała jako taki puder poprawkowy, taki, żeby gdzieś tam delikatnie sobie, wiecie, sfiniszować ten makijaż. No bo to jest takie malutkie, słodziutkie, no ale dzisiaj do potrzeby testów nakładam. Nawet widzę, że ten podkład jest na tyle mokry, że ten puder chociaż tak usiadł na skórze, to jeszcze mogłabym spokojnie dołożyć ze 2 warstwy, żeby było tak całkowicie matowo. Nie mam żadnego bronzera, więc nałożę sobie taki od Ireny Eris w chłodniejszym odcieniu. Jakoś tak widzę tutaj bardziej chłodny bronzer dzisiaj, chociaż zużywam ten cieplejszy. Czuję, że nawet jak nakładam ten bronzer, to jak pocieram, to czuję, że pod spodem jest cały czas taka kremowa warstwa produktu. No już trochę kolorków mi zaczyna wracać. Ale z tym pudrem jest aż tak troszkę za blado, albo po prostu jestem przyzwyczajona. Ja prędzej nałożę ciut za ciemny podkład niż za jasny, bo właśnie nie lubię takiej bladości, nie? Bo ja jeszcze lubię sobie nałożyć dużo różu i potem on się tak mocno odcina. Ok, no i przechodzimy sobie do tego cukiereczka Bunny Garden Collection 03 Ballet Tutu. Myślę, że będzie super cukierasek. Takie odcienie przede wszystkim dla chłodnych cer, dla chłodnych typów urodowych, w szczególności lato powinno być zadowolone, ale zima też jak najbardziej. Natomiast warto pamiętać, że jeżeli chodzi o róże, to one też dopasowują się trochę do naszej karnacji, bo tutaj widzimy je w czystej formie. Jak zmieszamy je tak jakby to była farbka i nasza skóra była farbką, jakby je zmieszać razem, no to zyskuje się inny odcień. Więc tak możemy też patrzeć trochę na kosmetyki, w szczególności właśnie na róże.
bo one troszkę po nałożeniu na twarz zyskują inny odcień i często się dopasowują, więc taki róż, zobaczcie, też spokojnie może wyglądać dobrze na ciepłych karnacjach. Śliczny jest ten róż i bardzo ładnie się nakłada. Nie jest bardzo mocno napigmentowany, bo też nie jest ciemny, jest dosyć jasny, więc zobaczcie, że żadnych plam, żadnych jakichś tam... Wszystko się tak delikatnie, ładnie nałożyło, jest takie mega subtelne. Póki co bardzo mi się podoba i ma taki chyba subtelnie satynowe wykończenie. Bardzo ładnie to wygląda. Jakoś tak cera ładnie wygląda w tym podkładzie. Nie mam, wiecie, tych wszystkich tutaj porów, tego tak mocno podkreślonego. Ładnie się odbija światło, ale tak ładnie. Nie wyglądam na razie, nie wyglądam greasy. Wiecie, o co chodzi. I spróbujmy sobie tego rozświetlacza. Tutaj nałożę sobie trochę na blaszkę. Tak wygląda odcień. I to jest 02 Sunset Forest. I czym to nałożyć? Zobaczmy najpierw konsystencję. Bardzo płynny, bardzo wodnisty. Ciekawe, czy nie będzie rozpuszczał... Może tak, po prostu paluszkiem. Czy nie będzie rozpuszczał mi makijażu pod spodem? Ładny odcień. Troszkę po tej ciepłej stronie, ale niekoniecznie on jest taki złoto-żółty, a raczej taki beżowo-brzoskwiniowy. Fajny, bo powiem Wam, że takie cieplejsze, chociaż to też nie jest tak, że on jest bardzo ciepły, ale ogólnie jest, wydaje mi się, kiepski wybór cieplejszych odcieni rozświetlaczy. Bo kiedyś to jak były ciepłe, to był złoty, taki żółty. Albo często, jeśli są cieplejsze, to są ciemne. A tak to raczej szampańskie, jakieś takie chłodniejsze. Tyle mi wystarczy, ale może troszkę dołożę, żebyśmy lepiej widzieli odcień tego rozświetlacza. Bardzo wodnisty. Taki rzadziutki. Więc nie powinien robić skorupki na skórze, co jest dla mnie plusem. Zaraz zobaczymy. Myślę, że może być fajny do nakładania gąbeczką. Taką po prostu klasyczną do makijażu. Wiecie, ja kocham Project Pen, ale jak mogę sobie tak potestować całą kolekcję albo jakieś takie nowe rzeczy, to też mam z tego frajdę, nie? Fajnie jest sobie. Ostatnio zresztą czuję, że mam taki lekki kryzys tego, że wiecznie, wiecie, czegoś nie kupuję, wiecznie się oszczędzam, wiecznie sobie żałuję i tak ostatnio tak czuję, że mnie tak coraz bardziej ciągnie, żeby coś sobie nakupować, nie? Nie to, że kupić, nakupować, nie? Tutaj. No, ale może po prostu już mam taki głód przez to, że wiecznie się, że tak powiem, oszczędzam, bo low buy, bo Project Pan i wiecie, może już czuję się taka wygłodniała, aczkolwiek właśnie testowanie takiej kolekcji też troszeczkę dodaje mi, no bo mam masę nowych kosmetyków, więc troszeczkę ten głód jest zaspokajany. Nakładam sobie troszkę tego balsamu ciasteczkowego, babeczkowego. Ma śliczny odcień. W ogóle Flower Nose zawsze ma takie śliczne odcienie. Jeżeli chodzi o róże, o pomadki, błyszczyki. One są takie po prostu cudne. Bardzo fajna formuła. Jakiś leciutki zapach jest, ale delikatny. To mi odpowiada. Bo zapach tego podkładu to niemalże jakbym czuła w ustach. Trochę za mocny dla mnie. Ale balsamik prześliczny. Odcień 04 Ribbon Pink. Fajnie, że tutaj się nie brudzi, w sensie, że możemy tutaj sobie w tą dziurkę wpakować ten aplikator, więc on nie jest cały czas zanurzony w produkcie. Nawet trochę bardziej higieniczne w razie, powiedziałabym. Bardzo przyjemna formuła, taka masełkowa, fajnie siedzi na ustach i śliczny ma taki delikatny kolorek, więc to mi odpowiada. No i słuchajcie, zostały nam dwa produkty do ust, które sobie nałożę może na koniec, pokażę Wam te kolory. No i ta nasza paletka, która jest po prostu prześwietna. To są kolorki, które... O, tu widzę jakiś taki piękny, w ogóle... Śliczne tłoczenia, zobaczcie sobie z bliska. I mamy jakieś takie, wiecie, wiązania jak w gorsecie i jakieś takie, co tutaj jest, jakaś korona, jakiś kluczyk, jakaś taka ala poduszeczka. No śliczne to jest, prześliczne. Zróbmy sobie swatche. Zaczynam od tego najjaśniejszego. Czy to jest biały, czy to jest taki prawie biały? Biały, ale tak jakby z nuteczką różu. Taki minimalnie różowa biel. Widzimy, że jest ona raczej taka delikatna. Nie jest taka turbo napigmentowana. Następnie ten, który wygląda ślicznie, jest taki perłowy.
I to jest taki toperek delikatnie różowo-brzoskwiniowy. Też jest dosyć delikatny, jaśniutki, super na co dzień. Następnie lecimy z tymi dwoma. Ten jest przepiękny, taki żurawinkowy, ale najpierw ten różowy. Wydaje się być różem takim laleczkowatym, ale troszkę po tej cieplejszej stronie. Jakby miał w sobie odrobinę ciepełka, wciąż będąc cukierkowym. Teraz ten żurawinowy. Tak się nie chce paluchów moczyć w tych paletkach, bo one są takie śliczne. Piękny. I on ma troszkę, czy mi się wydaje, jakby miał w sobie odrobinę takiej satyny. Czy to widać w kamerze? On jest taki jakby matowo-satynowy. Nie ma błysku, on się nie błyszczy, ale nie jest taki płaski jak ten czy ten. Ma odrobinkę satyny. Super, super. Będzie pięknie wyglądać w makijażu. Lecimy dalej. Teraz serduszko poduszeczka. Ten jest piękny. Tutaj też mamy taki toperek. Nawet nie chcę za bardzo się swatchować ładnie. I ten jest bardziej drobinkowy. Ten jest taki gładziutki, delikatny, a ten ma drobinki. Zobaczcie. I jest taki różowo, fioletowo, no też jakiś taki właśnie brzoskwiniowy. Tu bardziej róż, tu bardziej brzoskwinia. I ostatni, ten najciemniejszy, który wygląda trochę jak taki bakłażanowo-brązowy. Albo taka sherry cola. No, brąz z lekką nutką, leciutką nutką fioletu. Tak się prezentuje paletka. Śliczne są te kolory. No te różyki to po prostu, ja jestem kupiona na maksa. Dla mnie te błyski bywały mocniejsze, bywały takie a te są takie subtelne, delikatne. No ale wiecie, każdy ma swoje preferencje. Zacznę sobie od tego matowego różu. Ja mam sobie różowy pędzelek psipadkiem i nakładam go tutaj. Jakbym chciała stworzyć linię łączącą brew i nos. Te cienie są dosyć subtelne i wydaje mi się, że te kolekcje się trochę różnią od siebie, bo na przykład ta kolekcja Shell Jewel, czy Shell's Jewel, która była taka chłodna i mam taką ich srebrzystą paletkę, ona była dosyć mocno napigmentowana. W sensie ta też jest ok, ale to nie jest taki bardzo mocny pigment, że te cienie aż się sypią. Więc te pastelowe, jasne zwykle są delikatniejsze. Tak mówię pod kątem tego, że zależy jakie wiecie, macie potrzeby makijażowe. Bo to jest ogólnie fajna pigmentacja do makijaży na co dzień, tak właśnie, żeby nie były te makijaże zbyt skomplikowane, żeby nie bać się o to, że coś nam się osypie. To jest wygodne. No i dla osób, które raczej nie lubią mocnych makijaży i ciemnych. Ale fajnie, że paletka jest kompletna. Mamy bardzo jaśniutki kolor do rozjaśniania, przejściowe cienie, przyciemniający i błyski. Wszystko się zgadza. I teraz ten sam kolor nakładam w zewnętrznym kąciku. Lekko sobie tutaj pogłębiam, buduję. Cyk. Bardzo prosta sprawa. Śliczny jest ten odcień. Cute. Cute and cute. Dołożę sobie teraz ten śliczny żurawinkowy, który tak bardzo mi się podoba. I pogłębiam sobie ten makijaż, czyli dokładam w zewnętrznym kąciku. Bardzo, bardzo piękne jest to być. No, ma taką leciutką satynowość. Wspaniały. I zobaczcie, że naprawdę żywy ten kolor, te kolory w zasadzie wypadają na oczach. Są takie intensywne. Szczególnie, że ta moja karnacja wypada teraz tak dosyć jakby jasno i blado, to aż to oko się wybija. Wyglądam jak biały królik, co ma takie, wiecie, czerwone oczy. Tutaj też sobie pogłębiam. Dodaję tej żurawinki. Śliczności. Czy ja chcę jeszcze przyciemniać to? Może wezmę sobie, słuchajcie, pędzelek ten od kredki i ten ciemny brąz,
Żeby zrobić sobie delikatną kreskę, potrzebuję lusterka bliżej. No, ten pędzelek jest petarda. Ci nie powiedziałabym, że mają średnią pigmentację. To nie jest takie, wiecie, że za jednym dotknięciem macie po prostu full pigment. I znowuż mówię tu bardziej o tym jako o cesze, nie jako o wadzie czy zalecie, bo to jest tak personalna, indywidualna sprawa, że nie da się mówić, czy to jest plus czy minus. Dla osób, które lubią super mocną pigmentację, będzie to minus, a dla osób, które nie umieją się posługiwać takimi bardzo mocno nasyconymi kosmetykami, będzie to plus. Ja tutaj widzę właśnie przy tej kresce, że widać tą kreskę, ale ona nie jest taka bardzo intensywna, że jest taka jakby półtransparentna, powiedzmy. Ale ten pędzelek jest zarąbisty. Słuchajcie, kupcie sobie tą kredkę dla tego pędzelka, naprawdę świetny jest. Tutaj coś przyfalowałam tą kreskę niechcący, więc biorę czysty pędzelek i tylko lekko ścieram sobie tam, gdzie potrzebuję. To jest plus kresek robionych cieniem do powiek, że to czasami po prostu wystarczy czystym pędzelkiem, bez żadnych płynów micelarnych, bez korektorów. Da się to bardzo łatwo poprawić. Tu widzę takie ciutkie osypki z tego brązowego cienia, no bo takim narzędziem zawsze się nałoży produkt tak, no nie blenduje się go, tylko tak się go wklepuje, więc łatwiej jest o osyp. Czy on mi, no na razie ładnie zszedł. Bałam się, że jednak przy tym mokrym podkładzie, mimo że zapudrowanym, że się bardziej przyklei, ale na szczęście nie. Teraz tak, wewnętrzną część tutaj chciałabym troszeczkę sobie rozbielić i nałożę sobie ten biały cień tutaj w samym kąciku. I nałożę go sobie też delikatnie pod łukiem brwiowym. Cyk, cyk, cyk. A na powiekę tutaj dołożymy sobie na pewno coś błyszczącego. Teraz który? Zacznę może od tego, który był taki bardziej brzoskwiniowy z tej strony. I tutaj dalej wzdłuż ten drugi, który jest bardziej fioletowy. Ładne te błyski, dosyć subtelne. Jak na nasze gusta. Zależy czyje, bo niektórzy właśnie lubią, jak nie jest too much. Te są dosyć subtelne, ale takie wdzięczne. Ładnie to wygląda. I bym chciała na dolną powiekę. Tutaj dołożę sobie troszeczkę takiego kleju pod błyski, żeby łatwiej mi się na dolną powiekę je nakładało. I też troszkę tego bardziej różowo-fioletowego na środek. Ciach. Tutaj ładnie widać. I w samym wewnętrznym kąciku ten jaśniejszy. Ok, wracam sobie jeszcze do tego brązowego, do skośnego pędzelka i lekko wyciągam sobie dzióbek w wewnętrznym kąciku. I nałożę sobie jeszcze chyba tak trochę między rzęsy, bo wydaje mi się, że jest dosyć, wiecie, delikatnie i jasno. I tak dla większej definicji jeszcze troszeczkę mi się tutaj przyda, aczkolwiek na pewno tusz do rzęs też zrobi robotę. Ok, bardzo ładnie i subtelnie. Może tak mi trochę brakuje, wiecie, koloru na twarzy więcej, bo jednak czuję się taka blada, dlatego tak próbuję może tutaj coś dokładać i dokładać. W każdym razie przechodzę sobie do tuszu do rzęs. Klasyczna czarna maskara, rzęsy wytuszowane. Ja bym sobie dołożyła tylko troszkę jeszcze więcej różu. Próbowałam dołożyć ten z Flower Nose, ale już jakby mocniej się go nie da dobudować, więc wezmę sobie troszkę tego mojego z Vivy z Glam Shopu, żeby troszkę jakby przyciemnić ten makijaż i tak nałożę go sobie tylko tutaj w zewnętrznej części, żebyśmy mieli też cały czas obraz tego, jak wygląda kolor ten oryginalny. Tylko go sobie po prostu troszkę tutaj pogłębimy. O,
już. Jest już lepiej. Ten balsamik jest bardzo, bardzo przyjemny. Zmywam go, żeby zobaczyć te dwa produkty do ust. Zacznę sobie od tej pomadki w takiej piankowej formie. Wydaje mi się, że on kolorystycznie do tego makijażu nie będzie mi pasować, bo wydaje się być za ciepły, ale sprawdzimy sobie formułę. No to jest taka, wiecie, ta taka welurowa, pianeczkowa formuła. Świetna do tworzenia takich matowych, rozblendowanych efektów, takich wiecie, właśnie koreańskich ust. Dokładam sobie drugą warstewkę. No ślicznie. Tutaj nie podoba mi się do tego make-upu, bo jest za ciepły po prostu. I jakoś tak przy tej bladej twarzy trochę tak gejszowo to wygląda, ale sam w sobie kolorek do moich codziennych make-upów będzie na pewno perfekto. Będzie perfekto, tylko potrzebuję po prostu innych tonów do tego make-upu. Dobra, i próbujemy sobie tego błyszczyka. Te błyszczyki są super, bo one dają przepiękną po prostu taflę. Takie są bardzo błyszczące. Przepięknie pachną. Bardzo przyjemna formuła. I myślę, że taki brudniejszy, zgaszony odcień będzie tutaj fajnie balansować z tym makijażem. O, widzicie to? Od razu jest tak jakoś lepiej. Ja bym jeszcze dołożyła sobie trochę bronzera. Po prostu czuję się za blado. Nie wiem. Nie umiem po prostu inaczej. Tutaj potrzebuję tego bronzera. Jednak jakieś moje europejskie przyzwyczajenia dały górę. Ale jak już tutaj sobie trochę go nałożyłam, to już jest lepiej. Definitywnie jest lepiej. Od razu. Bez dwóch zdań. Więc tak się prezentuje skończony makijaż. No daje mi taki troszkę gejszowy vibe jakoś. Ten róż taki intensywny, ta blada cera. Coś robi mi, coś mi daje. Podoba mi się. Także pochodzę sobie trochę w tym makijażu, żeby zobaczyć, jak będzie się zachowywał ten podkład na mojej cerze. Zobaczymy, po jakim czasie będę musiała go ponownie przypudrować. Jeżeli chodzi o pozostałe kosmetyki, to tutaj ta kredka bardzo miło mnie zaskoczyła, w szczególności przez ten pędzelek. Sama w sobie kredka, taka przyjemna, miękka w konsystencji, daje fajny efekt, że można narysować sobie włoski. Natomiast odcień jest taki delikatnie cieplejszy, dla mnie pasuje, ale jak macie, wiecie, jakąś tam chłodną urodę, to musicie po prostu znaleźć sobie inny odcień. I właśnie rozkminiłam, że to nie jest kredka do brwi, tylko to jest eyeliner, dlatego ta szczoteczka jest skośna. Słuchajcie, ja może sobie tak z ciekawości poprawię sobie tą kreseczkę. No miałoby to sens, bo ta formuła właśnie jest taka kremowo-żelowa. No, myślę, że jako eyeliner to będzie to bardzo spoko produkt. I wtedy można sobie wziąć ten pędzelek i można sobie... Jeju, Sylwia, za amatorszczyzna. No ale do brwi też nie była zła generalnie, ale jest to żelowy liner do oczu. Ta pomadka, no nie nosiłam jej długo, ale wiemy, że takie piankowe, no to one się tak normalnie, naturalnie zjadają, ale ma bardzo fajnie rozprowadzony pigment, że przyjemnie się ją nakłada, bez zostawiania smug. Da się stworzyć fajny efekt gradientu. Bardzo lubię tego typu produkty i ten na pewno będę sobie używała do moich codziennych makijaży. Te błyszczyki absolutnie uwielbiam. Mam drugi, jeden sprezentowałam jednej z moich widzek, a tu mam drugi odcień 07, a tutaj mam 08, to pokażę Wam. To jest 08, ten, który mam teraz na ustach, taki bardziej idący w brąz. Ten 07 też wydawał się idący w brąz, ale jest troszeczkę bardziej różowy, ma troszkę więcej różu, brzoskwini w sobie. Oba są świetne, mają cudowny blask, bardzo przyjemną formułę, taką lekką, ale treściwą, przepięknie pachną, bardzo, bardzo je lubię. Paletka, no paletka jest cudna. Jest cudna, kocham te kolory, uwielbiam róż w makijażu, jestem
jestem kupiona tą paletką różową. Jeśli chodzi o róż, też bardzo przyjemny, śliczny kolor, fajnie dopasowuje się do policzka, do naszej skóry i jest to taka formuła, która nie zostawia żadnych plam, ani nic takiego, więc bardzo fajnie się nimi pracuje. Nie są też bardzo intensywne, więc dla osób, które trochę się tego różu boją, to Tess Flower Nose nie miałam nigdy. Czy to był kremowy, czy to był suchy, zawsze były takie, że fajnie, łatwo się rozprowadzały. I ten bez wyjątku. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, też pozytywnie mnie zaskoczył, bo bałam się tego, że on będzie mi tutaj rozpuszczał makijaż, że będzie jakiś taki, wiecie, suchy i tak dalej. Dał mi bardzo subtelny efekt, taki, no jak chciałam. Bardzo ładny miał odcień i myślę, że będę go sobie używała, bo naprawdę fajnie się sprawdzał. Ten puderek póki co bardzo spoczko, na skórze wygląda ok. Musiałabym go potestować jeszcze z innymi podkładami, zobaczyć jak się zachowuje. Raczej bym go traktowała jako taki, wiecie, poprawkowy puderek, no bo jest taki malutki, uroczy, więc raczej nie do pudrowania całej twarzy, bo ciężko takim maleństwem pudrować całą twarz, a raczej właśnie takie jakieś popraweczki sobie zrobić. Fajnie mi delikatnie, wiecie, zmatowił podkład i wygładził teksturę, troszeczkę pory zmniejszył, więc taki poprawkowy, super. Moim zdaniem jak najbardziej spoczko. Ten balsamik też już sobie używałam i też jest bardzo przyjemny balsam do ust, taki wiecie, pielęgnacyjny, nawilżający, dający lekki kolorek. Bardzo spoczko. No i właśnie jeżeli chodzi o podkład, to póki co moje odczucia są pozytywne, bo ma fajne krycie, bardzo ładnie się zachowuje na skórze, nie zostawiał jakichś takich plam, smug, no może troszeczkę ta gąbeczka gdzieniegdzie w niektórych miejscach gdzieś tam zostawiała, ale to była kwestia właśnie tego aplikatora, jak wiecie, paluszkiem sobie doklepiemy, czy jakimś puszkiem, to wszystko było ok. Bardzo ładnie się jakby przyczepił do twarzy, nie podkreśla tekstury, nie podkreśla włosków, porów i tak dalej. Natomiast jest to formuła nawilżająca i świetlista, więc musimy mieć świadomość, że no, na pewno najfajniej sprawdzi się na cerach dojrzałych, na cerach suchych, normalnych, ewentualnie mieszanych, które lubią takie pielęgnacyjne wykończenia. Mi się podoba, już tam wiecie, po jakimś czasie no widzę, że te pory są takie troszkę bardziej widoczne, ale też myślę, że jakbym na przykład przypudrowała ten podkład swoim sprawdzonym pudrem, to też ten efekt byłby inny. Tutaj jakby w zasadzie testujemy połączenie podkładu i tego pudru. Więc tutaj wiecie, jeszcze tak naprawdę najchętniej bym sobie potestowała, żeby powiedzieć ostatecznie, ale póki co wrażenie jest pozytywne. To, co mi się tylko nie do końca podoba, to, że jest dosyć intensywny zapach, który no dosłownie jakbym czuła w ustach i trochę mi to przeszkadza. Jakby to nie jest tak, że go czuję teraz intensywnie, ale jest gdzieś tam wyczuwalny, dosyć wyrazisty. Więc to może taki jedyny minus, ale jeżeli chodzi o to jakby na moja skóra, no to moim zdaniem wygląda bardzo ładnie i zdrowo. Także ponoszę sobie jakiś czas i sprawdzimy, jak się nosi w ciągu dnia. I dogrywam się po 8 godzinach, bo nie wiem, czy będę miała czas później się jeszcze dograć, ale generalnie, słuchajcie, to jest moja twarz bez żadnych poprawek w ciągu dnia i podkład bez żadnych poprawek w ciągu dnia. Także spodziewałam się mocnego błyszczenia i świecenia, bo ta konsystencja była taka jakby lekko tłustawa, ale moim zdaniem jednak jest to lekko zastygający podkład, ponieważ kiedy tutaj miałam go troszeczkę przeniesione i próbowałam go tak, wiecie, troszeczkę tutaj rozetrzeć później po całym dniu palcem, to czułam, że on jest taki jakby lekko gumowy, tak jak mają to do siebie takie lekko zastygające formuły, więc wydaje mi się, że jednak jest to taka dosyć trwała formuła, mimo tego nawilżającego vibe'u, wiecie o co chodzi. Zobaczcie, z bliska prezentuje się w ten sposób, nie starł się nigdzie, bardzo ładnie się utrzymał, wyglądał gładko, równo i też wcale mi się nie wyświecił jakoś mocno tutaj w strefie T, nic nie poprawiałam, nic nie robiłam z tą okolicą, a wygląda naprawdę bardzo dobrze. Z bliska widzę, że może leciutko tutaj popękał w tej zmarszczce mimicznej od uśmiechu i w zasadzie to tyle. To tyle, co widzę z jakichś takich niedoskonałości, więc moim zdaniem zupełnie takie normalne i naturalne, no bo dziwne, żeby podkład absolutnie, wiecie, żeby nic się nie ruszył, tak, na powierzchni, która się rusza. Moim zdaniem wygląda on bardzo dobrze i ja jestem z niego zadowolona i na pewno będę z niego korzystała, bo nawet na mojej cerze sprawdził się fajnie. No i fajnie, że jest to taka opcja, która wygląda nawilżająco, świetliście, ale nie greasy i tłusto na skórze tłustej. Także jak dla mnie podkładzik
Rewelacja. I dzisiaj drugi dzień testów tego podkładu, jestem po całym dniu noszenia i pudrowałam się rano tym pudrem i widziałam, że nie jest taka rozbielona ta twarz, więc wydaje mi się, że to właśnie była kwestia pudru, a nie tylko podkładu, że mnie jakoś tam wybielił, więc dzisiaj kolor jest jak najbardziej spoko. No i co? I to wygląda świetnie. Delikatnie jestem tutaj wyświecona, ale to jest bardzo, bardzo subtelne. Makijaż trzyma się bardzo ładnie, nigdzie się nie starł. Jak dla mnie petarda. Jeśli odcinek Wam się podobał i chcecie zgarnąć tą paczuszkę kosmetyków, to zostawcie koniecznie jakiś komentarz, łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!